Dzień dobry. Dziś materiał w sumie dotyczący większej ilości wykrywaczy, bo aż 3. I będzie to test i będzie to wstęp jakby do materiału dotyczącego programów Sensitive w Deusie 2. Tak więc dzisiaj będą dwie monety. Są to monetki 10 halerów Austro-Węgry i 10 groszy, 23 rok bodajże, moneta przedwojenna polska. Co pierwsze? Umieszczę to w ziemi na jakiejś w sumie niedużej głębokości. I oznaczę. Drugą może sobie tutaj, miejsce jest sprawdzone, bo wcześniej robiłem tutaj testy, nie ma tutaj żadnych problemów z innymi celami. No i 10 groszóweczka tutaj. I mamy pole testowe, moi drodzy. Zbudowałem właśnie pole testowe. Co pierwsze? Pierwsze może Deus. Dobra, Deus. Deus cewka 11-calowa. Opromowanie 2.0. Deusa sobie sprawdzimy na programach Tecna i programie Legacy 2.0. Może pierwsze Tecna, ustawienia takie jak w Tecnie. Ustawienia audio. Sprawa jasna, czyli normalna Tecna. No i program Legacy 2, 5 tonów, bottle cap reject, silencer, czułość 95, to jest fabryczna, która tam jest napisana, że ma być, to ją trzeba zostawić. Frequency max, reaktywność tam była 6, dźwięki PWN tam były, chyba tak, w tym, no. Myślę, że się nie pomyliłem. Legacy, nie? Stronie do grutu. No i zobaczymy, jak to na programie Legacy jest wykrywana 10-groszówka. Myślę, że nie. Mam szczypnięcie. Ale bardziej jest to wyciszenie dyskryminacją niż jakiś dźwięk. Dobra, no to teraz program Tecna. Dobra, no i Tecna. To samo. 10 groszy. Teraz 10 halerów. No ja tego za bardzo nie widzę, że tak powiem. To znaczy tak, no w sumie jakby się uprzeć, to te 10 groszy byłoby w sumie wykrywane. A 10 halerów to już za głęboko. To już nie ma. No dobra, no to mieliśmy Deusa.
To teraz Manticore. Manticore będzie na programie General. Wycinanki chyba to są wycinanki moje, czy nie moje. Postaram się, żeby to było General All-Terrain. Recovery Speed damy 4. Zaraz wam powiem. Wydaje mi się, że te wycinanki, no nieważne, no to jest chyba nie moja, ta. To jest skopiowana z internetu, ale bardzo dobra i fajnie się sprawdza. Głośność żelaza. Stabilizator jest wyłączony. Dźwięki dam normalne. No to większość z Was chyba szuka w normalnych. Strojenie do gruntu. W tym samym miejscu. Te 18. No i dobra, no to teraz jak będzie sygnalizowane 10 groszy. No niby to mamy, prawda? Z włączoną podkową. Również jest to wykrywane. Teraz tu mamy 10 halerów. Austro-Węgry. Tu nie ma. Czyli bardzo podobna sytuacja jak w tych programach bodajże w Teknie, gdzie ta moneta nie ma wykrywalności, a ta ma. Bardzo podobnie do Tekny, dokładnie identycznie. Czy wprowadzenie takich, można powiedzieć, moich kosmicznych zmian w postaci takiej wycinanki, włączę żelazo, coś zmieni? Tak, to jest taka moja na specjalną okazję. Tu natomiast nie ma szans. Ta moneta, ona jest troszeczkę głębiej zakopana niż 10-groszówka, dlatego tej wykrywalności tutaj nie mam. A jaką mam czułość w ogóle? No to teraz 26. Nie ma. Tu jest bardzo dobrze. No to tyle, no, jeśli chodzi o te dwa wykrywacze. Teraz przejdę do Goldmaxa Powera. Ustawienia standard, można powiedzieć, u mnie. No i teraz wykrywalność tej łatwiejszej monety. Do wzięcia. No i tej trudniejszej. No i tak wygląda, można powiedzieć, jak to się ostatnio przeczytałem gdzieś na Facebookach, wykrywacz kolekcjonerski. No, tak wygląda wykrywacz kolekcjonerski, moi drodzy. Lub jak ja to mówię, emeryt, który jest u mnie na emeryturze. Porównanie jest jasne. Różnica tymi wykrywaczami jest 25 lat. Jeśli chodzi o Deusa, to myślę, że warto pokazać, że to nie jest tak do końca. Dlatego, że użyłem programów skopiowanych z internetu. Programów bardzo popularnych wśród wielu osób. Ja ich nie używam akurat, co nie świadczy o tym, że są jakieś strasznie złe, nie? Ale to myślę, że przy okazji filmu
w ogóle o programach Sensitive w Deusie 2, to Wam coś tam więcej może powiem. Użyję teraz programu Sensitive, fabrycznego. Jak wiecie, wykrywacz Deus po ponownym włączeniu, jeśli chodzi o programy fabryczne, wraca do tego, co jest fabrycznie, nie? Więc tu nie ma żadnych przekłamań. Ja tego wykrywacza nawet nie stroję do gruntu, zobaczcie. Jest wykrywalność? Jest to fabryczny program, moi drodzy. To jest fabryczny program, normalny fabryczny program, który dała nam firma XP. No to tyle, nie? Takich rozkminek, jeśli chodzi o wykrywacze. Jeśli chodzi o podsumowanie, to chyba pozostawiam Wam, nie? Każdy widział, jak to działa. Każdy może wyciągać samodzielnie wnioski. Co do monet takich, które tutaj widzieliście. Jasne, to są monety niklowe. Dlatego taka jest ich wykrywalność w wykrywaczach, można powiedzieć, zaawansowanych, które mają specyficzne ustawienia. Taka jest wykrywalność tych monet. Ale są to monety, których szukamy. Również szukamy, bo są całkiem ładne. Może nie są to monety rzadkie, ale wiecie, fajnie się wykopuje. Chyba nie ma gorszej sytuacji, jak macie na przykład Manticora albo Deusa 2 i przyjdzie do Was kolega i po prostu powie, żebyście sprawdzili cel, a wy jesteście ślepi, wy nic nie widzicie, wy nie wykrywacie tego celu, a na przykład Simplex czy inny tam wykrywacz tak zwany kolekcjonerski doskonale widzi ten cel i wykrywa, nie? No, sytuacja taka dosyć przykra, można powiedzieć. Dodatkowo myślę, że te monety są takim fajnym wzorcem, jeśli chodzi w ogóle o testy wykrywaczy, dlatego że są to cele trudne, ale mimo wszystko jest to moneta. Oczywiście te monety są magnetyczne, bo są niklowe, nie? Ale to nie ma żadnego znaczenia. W pewnych sytuacjach monety, w sytuacjach mineralizacji, monety nisko przewodzące mogą przepadać właśnie w kierunku żelaza, tak jak tutaj jest z tymi monetami, i możecie ich nie znajdować jakimiś wykrywaczami. I to właśnie obrazuje ten test, ten film. Na koniec powiem Wam tak, no, ja robię ogólnie, taka uwaga ogólna, ja robię materiały o wykrywaczach, bez dwóch zdań, od chyba 13 lat. I publikuję je na swoim kanale. I to są materiały o wykrywaczach, a nie o tym, który wykrywacz jest najlepszy na świecie. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Że jeśli mój kanał stałby się takim miejscem, gdzie służyłby do wybierania tego najlepszego wykrywacza, to trzeba się pakować i zamykać ten teatrzyk, bo to nie ma sensu najmniejszego, nie? Praktycznie w każdym filmie staram się Wam pokazać to, że to nie ma sensu, nie? Takie porównywanie w testach. Można na podstawie jakiegoś testu przedstawić problem, albo jakąś ciekawą sytuację, albo czegoś się po prostu nauczyć. I pola testowe służą do nauki, nie do oceny, który wykrywacz jest najlepszy na świecie, który będzie w tym lepszy albo w tamtym, bo to jest tak złożony problem, że ja nie odważam się w ogóle zaczynać. Jest wiele bardzo dobrych wykrywaczy na świecie, wszystko zależy głównie od użytkowników, jaki ten użytkownik jest, nie? Bo jeśli ten użytkownik jest użytkownikiem kopiującym programy z internetu i używającym ich w terenie, bez świadomości tych ustawień, no to wiadomo, nie? No różnie to bywa, nie? No ale kto Boga temu zabroni, więc można skopiować program i używać go, pewnych celi nie znajdując, nie? Bo tak naprawdę my po prostu nie wiemy, co tracimy. Nie mamy tej wiedzy, co minęliśmy. Mamy tylko wiedzę, co wykryliśmy. Jeśli w tych programy Legacy i Tekna fajnie się chodzi, przyjemnie, i programy znajdują, te obydwa programy znajdują, no bo znajdują monety pewne, cele pewne znajdują bez żadnego problemu, no to jesteśmy zadowoleni, bo wykrywacz działa fajnie, stabilnie, spokojnie,
czysto, głośno i wszystko gra według Was, nie? Tylko tak naprawdę nigdy nie wiecie, ile tracicie, co mijacie i jak bardzo ten wykrywacz wykastrowaliście. No to na dziś wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się.